Jeśli kiedykolwiek w propie lub na live koncie otworzyłeś większą pozycję niż powinieneś, to nie jest twój brak wiedzy. To jest konkretny mechanizm psychologiczny, który dziś ci pokażę. Nagrywam ten materiał, bo dostałem ostatnio od jednego z Was na Discordzie pytanie. Ogólnie dlaczego te wszystkie osoby, które handlują w propach i tak dalej, używają takiego dużego ryzyka i tak dużo zarabiają? No i w tym materiale trochę się do tego odniosę, bo wydaje mi się, że to jest po prostu grubymi nićmi wszystko szyte. Ponieważ w każdej książce, w każdym przesłaniu skutecznego tradera, który naprawdę zarabia, tam przykłady są, nie trzeba daleko szukać. Mój ulubiony przykład XXI wieku to jest Trader Tom. Jeśli moje materiały wnoszą dla Ciebie wartość, może zostawić suba, lajka albo komentarz. To naprawdę pomaga w promocji tego typu treści. Wszędzie jest ten money management. Dla przykładu, weźmy sobie takiego tradera Toma, nie? On rozgrywa pozycję, z tego co widziałem, to jest około 0,03% na jedną pozycję. Więc zobaczcie, jaki to jest bardzo mały procent na jedną pozycję. Natomiast teraz zauważcie jedną rzecz, ile on robi procentów miesięcznie. On robi miesięczny zysk, z tego co go obserwowałem, w granicach 30-100%, nawet 100% depo. Zależy też, im większy depozyt, tym rozsądnie robi i zmniejsza ryzyko. Ja dokładnie tak samo robię i oczywiście dowiedziałem się tego od samego siebie, a nie od jakiegoś innego tradera, bo sam doszedłem do takich wniosków, że im większy depozyt, tym trzeba go bardziej ochraniać i zmniejszać te pozycje. Więc wytłumaczcie mi, jak to działa, skoro konto w propie, dla przykładu, niech będzie to 50k, $2000, bo jest to najłatwiejszy przykład moim zdaniem. Dlaczego w tym przypadku traderzy nie stosują się do takiego money managementu jak powinni? Bo po pierwsze się nie da na pewno. Moim zdaniem nie da się, ponieważ tu by trzeba było ustawić jakieś $20 ESLA, no 50 to max. Natomiast weźcie, ustawcie na futuresach $20 stop lossa. Na jakim walorze? No to chyba nie ma takiego nawet. Więc docelowo propy wymyśliły sobie właśnie model biznesowy tego typu, że no ciężko jest tego nie ujebać tak naprawdę konta. Bardzo ciężko. Nawet ja czasem przepalam konta. Nie tylko ja. Każdy trader, który działa na propach, musi przepalać konta. Nie wierzę w to, że są traderzy tacy, którzy nigdy konta nie przepalili, bo to jest niemożliwe. To jest na tyle mały stop loss, na tyle tutaj są wąskie widełki, że naprawdę trzeba bardzo tutaj uważać, żeby tego konta nie wyjebać. Tym bardziej, że zwiększacie tutaj bufor sobie, nie? Z czasem. Zależy też od konta, bo na niektórych kontach się nie opłaca zwiększać tego buforu, ale o tym będę w kolejnych materiałach nagrywał. Co do zasady, no tutaj korzystacie mniej więcej z 10% depo, nie? 10% depo to jest wasze jedno zagranie, czyli macie 10 strzałów, powiedzmy. Macie 10 strzałów na rozegranie konta w propie. I z tego co zauważyłem, u was jest głównie problem tego typu, że pierwszy dzień, jeżeli nie zrobicie zysku, to zazwyczaj no jakoś to jest. Dajecie znać mi, ok, pierwszy dzień przejebałem, ale trzymałem się zasad. Straciłem tylko $200 i wycofałem się z rynku. Zostało wam $1800. Dzień drugi. Często piszecie, ok, straciłem znowu 200, 300 czy tam 150. Ja dla przykładu tutaj dałem 150. No i ok, macie drugi dzień stratny. $1650, 15% depozytu, czy ileś tam. Jest ok. Przychodzi trzeci dzień. I ten dzień moim zdaniem jest często najważniejszy u was. Ten dzień czy piąty dzień, nieważne, to jest dla przykładu trzeci dzień. Chodzi o to, że dostajecie kolejny dzień, no już któryś z rzędu na minusie. Tu oczywiście po drodze mogą wejść jakieś konta dni na plus, nie? Tu może być na przykład dzień na plus 300, plus 200, plus 100. Zakończycie trading i no, ten wynik jakoś się tam buja, nie? Natomiast przychodzi taki dzień, trzeci, piąty, siódmy, że robicie minus $200 na koncie fundowanym. Kolejny dzień minus $200. Czy tam 300 nawet, czy 400. Niech będzie, że nawet 400. I w momencie, kiedy byście wycofali się tutaj, to byście mieli dalej na koncie $1450. I to jest 3 wasze dni. Zobaczcie, jeżeli bierzecie pod uwagę cały obraz tych 3 dni, czy nawet 5, stracicie jakieś około $500. Znaczy, może inaczej, stracilibyście około $500. Przyszedłby dzień czwarty. Przychodzi dzień czwarty i zobaczcie, co się dzieje. Jeżeli umiecie liczyć, to te straty 550 dodać 700 albo 700 odjąć 550, czyli jaki to wynik daje? Jestem w zysku.
I teraz decydujecie o piątku na przykład. W piątek nie musicie handlować, zostawiacie to. Zakończyliście tydzień w zysku. Oczywiście większość z Was będzie handlować ten piątek i przejebiecie albo zyskacie więcej. Natomiast podaję tutaj optymalny przykład. Czwarty dzień kończycie handel i jesteście w zysku $150, jeżeli dobrze liczę. Więc jaki mi tu obraz to rysuje? Obraz taki, że po prostu nie wytrzymujecie tego, że te straty są dzień po dniu. Bardzo ważne jest tutaj, żeby zostać w grze. Jeżeli wy zostaniecie w grze, to możecie wyciągać tu konto, uczyć się, a nawet jakby, to możecie wypłacić, nawet jakby przypadkiem, ale wypłacicie z propa. Jeżeli troszkę wstrzymacie, dacie sobie na luz i zaczniecie w miarę stosować te zasady, zaczniecie nie przewalać, nie przepalać darmo kapitału, bo jeżeli odpalicie sobie mikro Nasdaqa i odpalicie sobie jeden mikrokontrakt, to $200, uwierzcie mi, $200 zysku to nie jest dużo, to jest nic, $200 zysku. Jeżeli załapiecie już o co chodzi. Zauważcie, jak ja handluję to często jednym kontraktem albo mikrokontraktem, albo dwoma, robię zysk rzędu $700-750. Optymalnie 1-2 kontrakty to jest zysk $200-300. Tak bezpiecznie rozegrać, żeby nie przeciągać profitów. To jest około $200-300. Zróbcie sobie taki rachunek i dajcie sobie na przykład 10 dni zyskownych w ciągu 10 dni zyskownych w ciągu miesiąca będziecie mieli, znaczy 10 dni w ciągu miesiąca będziecie mieli zyskownych, a stratnych będziecie mieli również 10. Jeżeli wy macie sytuację taką, że zakładacie sobie zysk $200, a strata $200, to do niczego to nie prowadzi. To prowadzi do tego, że kręcicie się wokół zera. Więc musicie odwrócić tendencję. I teraz musicie odwrócić na tendencję na wzrostową. Większość profitowych traderów, uwierzcie mi, że większość, nie handluje 1 do 1. To jest mało wykonane. To są naprawdę lata uczenia się cierpliwości, lata wchodzenia w idealne setupy, lata ćwiczenia mentalu, żeby rozegrać 1 do 1 i mieć tą skuteczność non-stop przez te miesiące. Uwierzcie mi, to jest prawie nie do zrobienia. Jeżeli ktoś wam mówi, że skalpuje 1 do 1 ruchem i ma skuteczność na poziomie miesiąc, 60, 70, 80%, ja w to nie uwierzę nigdy. Dlatego to jest bardzo ważne, żeby dokładać do zyskownych lub trzymać profit, zapamiętajcie to, 2 do 1, 3 do 1 i tak dalej. Tylko to daje przewagę, a straty trzeba szybko kasować. I teraz zobaczcie, stratę $150 na Nasdaqu, mikro Nasdaqu jest równie szybko zrobić, co zysk. Więc zastanówcie się, czy na pewno mikro Nasdaq jest to odpowiedni walor do rozgrywania na początku waszej przygody. Bo może lepszym rozwiązaniem będzie mikro S&P. Dlaczego? Ponieważ ma mniejszą zmienność. Tutaj nawet jest możliwość postawienia stop lossa $70-100, czyli wychodzi wam 2 zagrania, gdzie na mikro Nasdaqu możecie zapomnieć o 2 zagraniach na poziomie $70-100, bo optymalnie na Nasdaqu $150-200 to jest taki optymalny stop loss jak dla mnie, oczywiście nie wiem jak wy tam handlujecie, ale na mikro Nasdaq ma taką dużą zmienność, 3 razy więcej wolumenu niż duży Nasdaq, dlatego to tak mnie dzisiaj tknęło, żeby nagrać taki materiał. Hazard uprawiacie w propie na masowo i nie potraficie po prostu wyluzować i osiągać zysków względem kapitału, czyli jeżeli masz te $2000 waszego stop lossa, czyli to jest wasz depozyt i będę to w kółko powtarzał, to nie staracie się zarobić tych $200. Zastanówcie się, polecam wam zastanowić się, co robić, jeżeli chodzi o te konta. Jeżeli chodzi o mojego ulubionego propa FundingTix, są to konta właśnie 50k, 2000 stop lossa. I tutaj musi wjechać dobry money management, czyli najlepiej mikro S&P lub jeżeli już nie wytrzymujecie ciśnienia i zyski was korcą, gdzie jest większe ryzyko przepalenia konta, no to wtedy polecam wam mikro Nasdaqa. Natomiast jeżeli dopiero wchodzicie w świat rynku CME, polecam wam na początek mikro S&P, dlatego że ten walor jest mniej podatny na różnego rodzaju manipulacje. Tu jest więcej kapitału, jest mniejsza zmienność. Dla przykładu, jeżeli S&P idzie tak, to będzie S&P, a Nasdaq zrobi nam coś takiego. To jest taki przykład tylko, ale jeżeli się przyjrzycie, Nasdaq ma ruchy szarpane, S&P ma ruchy gładkie. Tu jest bardziej czytelne wszystko. Dołki, szczyty, ta cała cena się bardziej czytelnie porusza. Nasdaq jest mocno precyzyjny, jest tu dużo skalpelów, dużo algorytmów i to jest po prostu ruch szarpany. Więc zobaczcie, zróbcie sobie własne doświadczenie, zobaczycie, gdzie są jakie ruchy. Więc jeżeli nie ogarniecie S&P, czyli mikro, nawet Nasdaqa, mikro S&P, MES, nie ogarniecie, to zapomnijcie o Nasdaqu, że uda wam się cokolwiek zarabiać na Nasdaqu.
To wynika z mojego doświadczenia i pewnie nie tylko z mojego. Sprawa wygląda tak, zostawiam Wam to do przemyślenia. Zastanówcie się, który wariant Wam lepiej odpowiada i działajcie. I na koniec pamiętajcie, że jeśli chcecie wesprzeć rozwój kanału, możecie zostawić subskrypcję, like albo komentarz. Wszystko, co tu robię, jest w pełni darmowe, nie sprzedaję żadnych kursów płatnych ani dostępów. A jeśli ktoś z Was zarejestruje się z mojego linka do którejś z prop firm, to dorzuca cegiełkę do puli, z której później losuję dla Was darmowe konta. Szczegóły i linki macie w opisie oraz na Discordzie.